Szanowni Państwo, od rozpoczęcia pandemii i lockdownu ludzkość zmaga się z poważnym problemem braku materiałów. Nie mamy materiałów, fabryki nie produkują. Fabryki nie produkują, nie mamy produktów, na które mamy zapotrzebowanie. Bardzo ważnym elementem, żeby te fabryki mogły produkować, jest również transport. Widzieliśmy w niedawnym czasie, jak zablokowanie kanału Sueskiego wręcz sparaliżowało cały świat. Ale ten transport to nie tylko przewiezienie materiału z punktu A do punktu B. Musimy to zrozumieć szerzej, że w grę wchodzi również załadunek, przeładunek, rozładunek. I to jest ten czas, który możemy zaoszczędzić. Mówimy, urządzenia, które wykorzystujemy do załadunków, bardzo często są to właśnie m.in. żurawie czy dźwigi. Zjawisko negatywne występujące, którego chcielibyśmy zapobiec przy przenoszeniu tego ładunku, to pozwolę sobie zaprezentować. Kiedy przejeżdżamy, mamy wahania. I w tym momencie wprawny operator jest w stanie gdzieś te wahania wytłumić. Ale tych wprawnych operatorów mamy coraz mniej, a młody musi się tego nauczyć, prawda? Zatem jak chcielibyśmy, żeby ten proces przebiegał? Chcielibyśmy, aby nasz ładunek z punktu A do punktu B przejechał od razu już z minimalizacją tych wahań. Zatrzymał nam się w naszym docelowym punkcie. Żeby to zrobić, wypadałoby w takim wypadku zautomatyzować ten proces. Ale każdy ładunek jest inny, ma większą masę, inne gabaryty. Człowiek mógłby pomyśleć, jak zastąpić takiego operatora. Chyba jedynie sztuczna inteligencja. Ale temat nie jest taki prosty. Na szczęście z pomocą przychodzą nam sieci neuronowe. Sieci neuronowe jest to narzędzie, które wykorzystuje zasady matematyki i prawdopodobieństwa, aby obliczyć jak najlepsze rozwiązanie dla nas, w zależności od tego, co mu zadamy. Takie jednak sieci muszą zostać nauczone, ponieważ, tak jak wspomniałem, mamy dużą mnogość tych wariantów i konfiguracji dźwigów. Ciężko jest to tak naprawdę zastosować na rzeczywistym obiekcie, ponieważ dostęp do żurawi jest drogi. Ja postanowiłem w trakcie swoich badań przenieść to na mniejszy model, czyli robota, który konfiguracją może odpowiadać każdemu żurawiowi. Ponieważ jednak mamy tych konfiguracji bardzo dużo, a takie badania są czasochłonne, przeniosłem całość do środowiska symulacyjnego, gdzie w zależności od zadanych parametrów jestem w stanie wykonać dużo szybciej wiele różnych symulacji. Sieci neuronowe muszą właśnie mieć bazę, z której się uczą i takie środowisko pozwala mi tą bazę stworzyć, aby nauczyć tą sieć, w jaki sposób ma pracować. W momencie, kiedy ta symulacja będzie działała na tyle poprawnie, że będę z niej zadowolony, te wyniki będą takie, jakie się spodziewamy, planuję przejść na obiekty rzeczywiste. Najpierw na robota, potem, kto wie, może nawet na prawdziwego żurawia, ale to już zobaczymy. Więc w skrócie można powiedzieć, że celem moich badań jest to, aby zamówione przez Państwa produkty jak najszybciej do Państwa dotarły. Dziękuję.